Cześć i czołgiem. Dzisiejszy poradnik bushcraftowy bardziej do odsłuchania niż oglądania, o ile wiatr na to pozwoli. Mam mikrofon z osłoną, więc być może coś będzie słychać. W każdym razie możecie spokojnie zminimalizować, słuchać gdzieś sobie w tle, dlatego że dziś odcinek bardziej taki felietonowy. Trochę chciałbym się wypowiedzieć na temat tego, co dzieje się ostatnio z bushcraftem, a w szczególności z tym, jak traktowani są nowi adepci tej sztuki. No niestety, jeżeli jesteśmy początkującym bushcrafterem, to jest nam bardzo trudno nie zrazić się do bushcraftu. Owszem, zajawka przychodzi szybko, to wszystko jest fajne. Widzimy sobie jakieś filmy na YouTubie, gdzie ludzie obozują, że jest to takie naprawdę fajne towarzystwo, wszystko dzieje się z klimatem, wszyscy są do siebie życzliwie nastawieni, no bo w obrębie tej grupy, która akurat bushcraftuje na danym filmie, myślimy sobie, fajna sprawa, dołączę do tego grona, zostanę bushcrafterem i co pierwsze co robimy? Chcemy się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat, no więc pierwsze co przychodzi na myśl to grupy bushcraftowe na Facebooku, prawda? Wbijamy na tego Facebooka, dołączamy do grupy, no i śledzimy dyskusję, patrzymy, no tak nie do końca jest rzeczywiście życzliwie pomiędzy wszystkimi. Ktoś coś wrzucił, jakiś film, zaraz pojawia się krytyka, no i pierwsze takie wrażenie, no może uzasadniona, może rzeczywiście ktoś zrobił coś głupiego, niebezpiecznego, może mają rację, ale po pewnym czasie myślimy sobie, no już parę wypadów za mną, może sam nagram jakiś film. No i tak, rozpalamy sobie gdzieś ognisko, biwakujemy, nagrywamy ładny film, no nawet nie amatorski, bo powiedzmy wcześniej zajmowaliśmy się fotografią, filmowaniem, więc wyszło nam to naprawdę profesjonalnie. Wygląda ten film super. Wrzucamy go na taką grupę, no bo tak, wrzuciliśmy go najpierw na YouTube'a, no i tak myślimy sobie, nie ma wyświetleń, prawda, no bo skąd one mają się brać tak nagle, no nowy kanał, wyświetleń brak, jakoś by trzeba było dać o sobie znać, że ten kanał istnieje, więc ten kanał wrzucamy sobie, linkujemy jeden z filmów na takiej grupie bushcraftowej, na której jest kilkadziesiąt tysięcy wręcz członków, uczestników, członków nie brzmi, w każdym razie jest tam kilkadziesiąt tysięcy osób, które mogą zobaczyć nasz film. No i niemiłe rozczarowanie. Pojawia się coś takiego, co już nieraz zaobserwowałem u innych, bo ja kanał założyłem wcześniej, zanim grupy takie bushcraftowe, facebookowe się w ogóle pojawiły, więc mnie to nie dotyczy, natomiast obserwuję nowo powstałe kanały, które próbują się w ten sposób reklamować. No i dzieje się tak. Wyświetlenia filmu w ogóle nie wzrastają. Stoją w miejscu cały czas. Natomiast pojawia się kilkadziesiąt, czasem nawet zdarza się, że kilkaset komentarzy negujących praktycznie każdą sekundę tego filmu. Czyli zjawiają się ludzie, którzy chcą sobie pohejtować, ale co ciekawe nie oglądają tego filmu tak, żeby chociaż YouTube naliczył to wyświetlenie. Oni może klikną w ten link, w dowolny fragment sobie klikną filmu, coś zobaczą, coś się nie spodoba, komentarz, film wyłączą. Albo jeszcze lepiej, i to jest dużo częstsze, popatrzą na miniaturę i na opis. I na przykład jest opis w stylu, no nie wiem, nie będę tutaj podawał przykładów, natomiast może się tak zdarzyć, że ktoś uzna ten opis, tytuł filmu za niestosowny, albo samo zdjęcie wręcz uzna za niestosowne. Widziałem, podam przykład fajny. Pewnego razu ktoś wystawił sobie zdjęcie, jak bushcraftuje, zestaw zdjęć, to nawet nie był film, na taką grupę wystawił zestaw zdjęć i podpisał coś tam bushcraft bla bla bla. No i zaczął się hejt, no bo jak to? Pali butelkami w ognisku, plastikowymi. No okej, ludzie sobie pohejtowali jeden przez drugiego, fala szamba się na tego gościa wylała, po czym okazało się, że to wcale nie była plastikowa butelka. To był taki ruszcik zamykany, gdzie gościu po prostu umieścił sobie rybę i piegł
piekł na żarze na ogniu. I ta ryba w tym ruszciku, no przy słabej jakości zdjęcia z daleka wyglądała jak plastikowa butelka. Ale to już wystarczyło, żeby uruchomiła się ta fala hejtu. Ludzie siedzą na tych grupach tylko po to, żeby się dowartościować, niestety. No oczywiście nie wszyscy, ale w przeważającej części niestety tak jest. I te grupy na początku były fajne, bo to było rzeczywiście grono pasjonatów. W tych grupach było po kilkaset osób, potem się zaczęło kilka tysięcy i już wtedy zaczynały pojawiać się jednostki, że rzeczywiście chciały nie tyle uczestniczyć w tym całym bushcrafcie, dzielić się pasją, co bardziej pokazywać swoją wyższość, to, że są bardziej doświadczeni, chociaż niekoniecznie tacy właśnie byli, ale właśnie chcieli sami siebie przekonać, że są bardziej doświadczeni, krytykując innych. I to się zaczęło od tak kilku tysięcy. No fajna grupa była. To jest dobry przykład też, co działo się z grupami. Była sobie tam grupa Bushcraft Polska, Bushcraft Poland. To są te takie starsze grupy i tam się straszny ferment zaczął siać naprawdę. Tych ludzi hejtujących, negujących wszystko, wyznających jakiś jeden słuszny wzór bushcraftu była cała masa. Pojawiła się nowa grupa zatem, Leśni Ludzie. Teraz nazywa się Bushcraft Leśni Ludzie. Tomek miał bardzo fajny zamysł stworzyć taką grupę bushcraftową, która będzie ponad tymi wszystkimi podziałami, bo to zaczęły się już tworzyć jakieś osobne w ogóle filozofie bushcraftu. Jeden był lepszy od drugiego. Wszystkie grupy starały siebie nawzajem przekonywać, że to oni wyznają ten słuszny bushcraft. No i Tomek stworzył coś takiego ponad podziałami, taką grupę, gdzie nie będzie tego hejtu, gdzie będzie można się podzielić swoją pasją. Na innych grupach był w ogóle zakaz publikowania, nie wiem z jakiego powodu, filmów. Nikt nie mógł filmów wstawić jako post ze swojego bushcraftu. No przecież to mniej więcej o to chodzi, dzielenie się pasją, więc tam był zakaz tego, u Tomka można było. Rzeczywiście, no zachęcam Was do dołączenia do tej grupy, z tym, że no i właśnie teraz dotykamy sedna sprawy. Ta grupa przerosła popularnością poprzednie, a skoro przerosła popularnością, to członkowie tamtych grup dołączyli również do grupy Bushcraft Leśni Ludzie i zaczęło się niestety to samo. No, dochodzimy już do takiego momentu w tym hejtowaniu, które jest naprawdę bezpodstawne, że zdarzało się kilka razy, że ja tam opublikowałem jakiś post. Prawda? I no nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jakoś, że próbuję się gdzieś stawiać ponad kimś, bo nie o to zupełnie chodzi. Chodzi o to, że no sami wiecie, no trochę doświadczenia w temacie mam i siedzę w tym temacie od lat. Zanim te grupy w ogóle jeszcze powstały. Wrzuciłem jakiś film taki naprawdę merytoryczny, żeby po prostu się podzielić czymś, wiedzą, być może ktoś coś z tego wyciągnie, początkujący, tak sobie wtedy pomyślałem. No i zaczęło się. Że to tylko gadanie, teoretyzowanie, to się nie podobało, tamto się nie podobało, mógłbyś pokazać tego więcej, tego mniej, a w ogóle to najlepiej usuń ten film, bo on się do niczego nikomu nie przyda. A co ciekawe, pojawiło się więcej osób, które stwierdziły, że ja w ogóle brednie jakieś gadam, że ja nie mam pojęcia, o czym ja mówię, że oni wiedzą lepiej i zaczęli to tłumaczyć. Wystarczyło wejść na profil jednego czy też drugiego. Z czystej ciekawości to zrobiłem, bo właśnie zainteresowało mnie to, co się dzieje na tych grupach. Dlaczego jest tyle zawiści tam. Wszedłem na profil jednego i drugiego i tam widać historię jego postów. Wszedłem na profil prywatny. Jedyne treści bushcraftowe, jakie publikował od 6-7 może miesięcy. W momencie, gdzie ja miałem za sobą ponad 20 lat doświadczenia i taki ktoś gdzieś, kto wyszedł zza biurka, zainteresował się dopiero co bushcraftem, nagle zaczyna mnie pouczać i mi mówić, co jest ok, co nie jest ok. I wiecie, ja bym mógł się poczuć oburzony, o jak to ja mam tyle doświadczenia, a ty mi tu mówisz, co ja mam robić. Nie o to chodzi, mnie to tak naprawdę w ogóle nie rusza i ja nawet nie odpisuję na tamte komentarze. Bardziej mnie to zaczęło interesować od strony takiej tego, co się dzieje właśnie w środowisku bushcraftowym. Dlaczego jest tyle tej zawiści? I przez chwilę pomyślałem sobie, no może taki typ człowieka, być może chodzi o to, że do bushcraftu jest naprawdę niski próg wejścia. I wszyscy ludzie sfrustrowani, którzy nie mają żadnej pasji, nie mają, niczym w życiu się nie zajmują takim, co po prostu nadałoby sens temu życiu, no warto mieć jakąś pasję, która nas przez to życie prowadzi, prawda? Więc znaleźli sobie ten bushcraft,
obejrzeli parę filmików i stwierdzili, no okej, no tu można leżeć w hamaku, w zasadzie nic nie robić, w tej takiej najprostszej formie bushcraftu, no to jest dla mnie, no bo ja się nie wysilę, nic nie muszę się uczyć tak naprawdę, no pójdę do lasu, poleżę i będę się czuł jak komandos w tym lesie, jak survivalowiec, prawda? No oczywiście wiemy, że nie do końca tak to wygląda i nie do końca tak jest, natomiast nie ulega wątpliwości, że ten próg wejścia jest bardzo niski. Kupujemy hamak, wchodzimy do lasu, jesteśmy już bushcrafterem i możemy zacząć w ich rozumowaniu pouczać innych. No i właśnie, i tym pouczaniem oni nakręcają się, że są tymi bardziej doświadczonymi. No bo ja już te kilka miesięcy, ten rok, te 2 lata jestem w tym bushcrafcie, mogę już innych pouczać. Jestem kimś. O, to jest to, jestem kimś. Wreszcie stałem się kimś i teraz będę to swoje ego jeszcze bardziej wywyższał, podnosił na polu tego właśnie bushcraftu. To są tacy ludzie, takich ludzi jest bardzo dużo i myślałem, że chodzi tylko o to właśnie, o ten niski próg wejścia. Tymczasem moja żona od pewnego czasu zaczęła interesować się roślinami, no, takimi domowymi, po prostu uprawą tych roślin, tak się mówi, hodowaniem, nie mam nawet pojęcia, nie znam się na tym. W każdym razie takimi roślinami domowymi też dołączyła do kilku grup i tam o dziwo dzieje się to samo. Kiedyś chciała sprawdzić coś, czym karmić kota, jak ma sraczkę, dołączyła do grupy o kotach. Tam się dzieje to samo. Ludzie, jeżeli podamy kotu, nie wiem, karmę suchą zamiast mokrej, to potrafią zlinczować. Albo jeżeli do rośliny dodamy takiej ziemi, a nie innej, to samo. Zaczyna się hejt. Ja myślałem, że to chodzi tylko o bushcraft, że to taki typ człowieka, jak już przed chwilą mówiłem. No oczywiście nie wszyscy bushcrafterzy, bo to by było krzywdzące, ale no w pewnym stopniu tak to wygląda i tak sobie myślę, no jednak nie chodzi tylko o tych bushcrafterów. Kolejna grupa, do której dołączyłem. Grupa dla poławiaczy bursztynu. Od pewnego czasu, jak wiecie, zacząłem się interesować poławianiem bursztynu i to jest dobry przykład teraz, bo tutaj rzeczywiście w przeciwieństwie do bushcraftu i survivalu, to tutaj jeżeli chodzi o bursztyn jestem nowicjuszem. Zajmuję się tym od 4 lat, więc jak najbardziej uważam się za nowicjusza w tym temacie. To jest dla mnie coś nowego. Dlatego dołączyłem też do grup. Myślę, dowiem się czegoś, dowiem się, kiedy ten bursztyn rzeczywiście wypłynie. No i zaczęło się znowu to samo. Zaczęło się coś na zasadzie, ktoś tam gdzieś sobie przyjeżdża z Warszawy czy z Krakowa. Hejt! Jakim prawem? Morze należy do nas, ludzi mieszkających na północy. Ja w sumie nie wiem, czy ja mogę łowić bursztyn, bo co prawda tam mieszkam, ale dopiero od 4-5 lat, więc nie wiem, czy się zaliczam do miejscowych, szczerze mówiąc, pewnie nie. No ale w każdym razie, jak ktoś przyjeżdża tak sobie tylko połowić ten bursztyn, zostaje zlinczowany. Tak samo, no w tych grupach jest pełno hejtu. W każdej jednej grupie bushcraftowej, czy też bursztyniarskiej, rośliniarskiej, kociarskiej, jakiejkolwiek na Facebooku jest masa hejtu. I do czego zmierzam? Dlaczego o tym właśnie ten odcinek? No konkluzja jest taka, że jeżeli zaczynacie przygodę z bushcraftem, to pod żadnym pozorem nie dołączajcie do żadnej grupy. Dajcie sobie z tym spokój, albo przynajmniej dołączcie, śledźcie, jeżeli Wam się to podoba, jeżeli uważacie, że możecie coś wynieść z tych grup, że znajdziecie tam rzeczywiście jakieś sensowne porady, bo z tym też bywa różnie. Dołączcie, śledźcie, ale nic nie publikujcie. Jeżeli nie chcecie się zrazić, nie publikujcie nic, dopóki nie poczujecie się w temacie naprawdę pewnie. Bo tutaj też wchodzimy w temat tego, czy rzeczywiście ten bushcraft to jest po prostu nagrywanie filmów. Bo coraz częściej zdarza się tak, że ten, kto zaczyna swoją przygodę z bushcraftem, to tak, kupuje hamak, śpiwór i kamerę. Kamera jest tym trzecim elementem ekwipunku. Kamerę, tam telefon jakiś lepszy, coś, dzięki czemu będzie mógł nagrywać filmy. I to nagrywanie filmów, czy też robienie zdjęć połączyło się z tym bushcraftem. Robienie zdjęć no jeszcze nie jest takie, prawda, zajmujące nam za dużo czasu. No, nagrywanie filmów to tak naprawdę, jeżeli chcemy nagrać jakiś film sensowny, to więcej czasu spędzamy na nagrywaniu filmu niż na tym bushcraftowaniu. Taka jest prawda, niestety smutna. Więc jeżeli widzicie jakiś mój film z bushcraftu, to musicie wiedzieć, że tam jest 70% zabawy z kamerą, a tylko 30% bushcraftu czy survivalu.
No i właśnie, to jest to sedno. Czy chcemy zacząć rzeczywiście uczyć się bushcraftu i survivalu, czy chcemy zacząć uczyć się filmowania? No właśnie. Więc jeżeli zainteresował nas bushcraft, to naprawdę proponuję po prostu, nie że mówię, że róbcie tak, bo każdy zrobi co uważa za stosowne, ale proponuję zostawić kamerę w domu, nauczyć się tego bushcraftu z książek. Z książek to jest najlepsza metoda. Nauczyć się tego bushcraftu z książek, z filmów. Kiedyś leciała masa fajnych, ciekawych filmów na Discovery, oczywiście inscenizowanych, tam było trochę takiej przygodowej warstwy, natomiast dzięki temu to się fajnie oglądało. Bear Grylls, Dwa oblicza survivalu, LS Stroud to już było dużo mniej tam w ogóle nie było inscenizacji praktycznie może w tych późniejszych sezonach. Ciekawe programy, masa sezonów, odcinków, znajdźcie to gdzieś, obejrzyjcie i dużo więcej wyniesiecie niż z przesiadywania na grupach, gdzie co drugi pyta o nóż i co drugi mówi mu kup more. I to jest w zasadzie zawartość tych grup bushcraftowych. Jeżeli chcecie się czegoś nauczyć, książki, filmy, i jeżeli interesuje Was ten temat, dajcie znać w komentarzach, to przy okazji kolejnego poradnika bushcraftowego pogadamy sobie właśnie o filmach i o książkach, z którymi warto się zapoznać, jeżeli chcemy nauczyć się więcej o bushcrafcie i o survivalu. Ja już tej krytyki takiej nie doświadczam na co dzień, dlatego że większość ludzi w środowisku mniej więcej gdzieś tam się otarła o chociaż jeden z moich filmów, mniej więcej mnie kojarzy i wie, że ja już od lat jestem, zanim inne kanały, te najpopularniejsze teraz na YouTubie powstały, więc już tam mnie sobie odpuszczają, to już tak, a niech sobie tam robi, a my się zajmiemy tymi nowymi, bo ich to dotknie bardziej ich dotknie, jak im dojedziemy. Każdy może mieć własne zdanie, natomiast problem polega na tym, że ja mogę mieć własne zdanie polegające na tym, że spanie w hamaku i jedzenie to nie jest bushcraft. I ja tak uważam, naprawdę, ja uważam, że to nie jest bushcraft. Bushcraft, jak sama nazwa wskazuje, to jest tworzenie czegoś w lesie. To jest budowa tego obozu, stwarzanie sobie warunków do takiego godnego bytowania w terenie, wygodnego, ale poprzez własną pracę, a nie poprzez kupienie najdroższego hamaka. To jest dla mnie bushcraft. I teraz ja mogę się nie zgadzać z kimś, kto zaczyna tylko hamakować i mówić, że hamakowanie, biwakowanie to jest coś zupełnie innego dla mnie. Ktoś może twierdzić, że to jest bushcraft i większość tych użytkowników grup tak twierdzi. Z tym, że różnica polega na tym, że ja nie staram się ich przekonać do swojego zdania za wszelką cenę, a oni mnie będą starali się za wszelką cenę przekonać do tego, że ich bushcraft jest tym właściwym. I to jest ten rak toczący wszystkie grupy bushcraftowe. Dlaczego ja chcę tego gościa przekonać, że mój nóż od Stacha jest lepszy niż jego kabar? Dlaczego? Skoro jemu lepiej pracuje się kabarem, to dla niego ten kabar jest lepszy. Skoro mi lepiej pracuje się nożem Stacha, to dla mnie lepszy jest nóż Stacha. Nie wdawajmy się w polemikę. Nie ma sensu. Jeżeli ktoś dobry komentarz wystawi pod naszym filmem, jak najbardziej można polajkować, polubić. Jeżeli ktoś zada pytanie, jak najbardziej można odpowiedzieć na nie. To jest nawet wskazane, taka dyskusja. I to tyle w zasadzie. Bo jeżeli pojawi się komentarz z hejtem, który mówi to jest źle, to jest źle, to jest źle, to jest źle, okej, zostaw go, nie usuwaj, ale nie odpowiadaj. Tak samo jeżeli pojawi się komentarz, który za wszelką cenę już widać, że tam jest agresja, że ktoś próbuje nas przekonać do swojego zdania. No to zrobiłeś tak i tak, a powinieneś zrobić tak, tak i tak. Zostawmy ten komentarz również. Niech one sobie wiszą, te komentarze. Bo tak, jeżeli usuniecie komentarz, to ten ktoś zacznie wam spamować we wszystkich kolejnych filmach. Miałem takie przypadki już. Taki komentarz był bzdurny, że go usunąłem, żeby nie wprowadzał po prostu w błąd innych oglądających film. A gość się przycedził i potem wszystkie kolejne moje filmy komentował, negował. Tacy ludzie, nie wiem, oni życia chyba nie mają, ale są takie przypadki niestety. Więc miejmy to na uwadze. Zostawmy ten komentarz, nie odpowiadajmy na niego, bo jeżeli odpowiemy, to nakręcamy tą spiralę. Ktoś odpowie nam znowu, potem my znowu, ktoś znowu. Z tego się zrobi ściana tekstu, kłótni niepotrzebnej i to kłótni bez wyjścia, toczącej się bez końca. Tak więc to jest moja
uwaga, jeżeli zaczynamy publikować cokolwiek o tematyce survivalowej, czy też bushcraftowej, czy też jakiejkolwiek w ogóle. Jeżeli coś udostępniamy w internecie, nie reagujmy na krytykę, nie reagujmy. Oczywiście możemy ją wziąć do siebie, bo czasami jest konstruktywna, ale nie odpowiadajmy na nią, nie wchodźmy w dyskusję, bo to donikąd nie prowadzi, a my możemy się sfrustrować. To po pierwsze. Po drugie, wtedy publikacja tych filmów to nie będzie nam przynosiła satysfakcji, tylko raczej zniechęci nas do bushcraftu, do survivalu, zrazimy się do niego i o tym właśnie był dzisiejszy odcinek. Jak nie zrazić się do bushcraftu i do survivalu, bo to, co dzieje się w lesie, nie zniechęci nas. Zniechęcić mogą nas inni ludzie i właśnie w tym odcinku było o tym, jak do tego nie dopuścić. Jeżeli uważacie inaczej, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu odcinków, takich pogadanek, trochę w formie takiej felietonowej, również dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.